W dzisiejszym odcinku sweter Suza jest to sweter robiony top-down, czyli od góry w rozmiarze M, z przepięknie ukształtowaną linią ramion za pomocą rzędów skróconych. Jeżeli masz sylwetkę prostokątną bądź wąskie lub opadające ramiona, to ten sweter jest dla Ciebie, bo dodaje on proporcji w tych miejscach, gdzie ich brakuje. Witam na kanale Marta Lianic, gdzie uczę, jak oswoić druty, żebyś i Ty mogła stworzyć swoją garderobę pasującą do Twojego stylu życia i sylwetki. Kliknij subskrypcję, aby nie przegapić premierowych odcinków. Sweter Suza jest nagrany w 3 częściach. To jest część 3, w której będziemy kształtować rękawy za pomocą zmniejszania oczek, która gwarantuje idealne dopasowanie. Po tym odcinku Twój Suza sweter będzie gotowy. Wykonujemy rękawy i sweter będzie gotowy. Zobaczcie, nie jest on ani zbyt szeroki, ani zbyt wąski. A teraz jeszcze mamy okazję zobaczyć, jak pięknie kształtuje się ta nasza linia dekoltu. Bierzemy druty 5 mm i przekładamy teraz oczka rękawa z powrotem na nasz drut. Kiedy mamy wszystkie oczka już przełożone na nasz drut, przychodzi moment na nabranie nowych oczek, żeby zamknąć ten rękaw. Szczerze Wam się przyznam, ale jest to moment, którego nie lubię, tylko że tutaj jest to takie luźne, jedno wielkie oczko, więc co Wam mogę doradzić? Szukacie oczka, które będzie stabilne i nie będzie się, tutaj zaczynać, gdzie mamy właśnie te dwie nitki pod jednym tym oczkiem, tylko szukajmy miejsca, gdzie będzie to oczko stabilne i nie będzie się rozciągać. Tu w tym miejscu mamy taką literkę V, pod 2 niteczkami się wbijamy i nabieramy oczko. Kolejna literka nasza V, wbijamy się, kolejna literka V. Mamy tutaj już przy końcówce jeszcze jedno, sobie nabiorę oczko od tutaj w tym miejscu. I tu dochodzimy do takiego miejsca, właśnie szukam oczka, które będzie stabilne. To jest ta jedna nitka i druga, które są zazwyczaj bardzo problematyczne. Ja tutaj pod jedną z tych 2 nitek wbijam się w oczko i potem przerabiam dalej kolejne oczko na lewym już drucie. Przerobię tutaj Wam kilka tych oczek i zobaczcie, całkiem nieźle to wychodzi. Wiem, że są różne techniki, różne metody, ale jakoś ja się przyzwyczaiłam, robię to w taki sposób, można powiedzieć, na czuja. W międzyczasie macie okazję zobaczyć, jak pracuję tak zwanym tym Magic Loopem. Wyciągam drut maksymalnie, przesuwam wszystkie oczka na lewym drucie. Tutaj staram się, żeby żyłka była dość blisko, żeby to oczko w tym miejscu przejścia nie było zbyt luźne. Pracuję do momentu, aż poczuję opór na lewym drucie i znowu prawy drut wyciągam maksymalnie i dalej pracuję prawymi oczkami. Jak przerobicie raz bądź 2 razy okrążenie, to tutaj na środku pod pachą wkładamy znacznik i to będzie początek naszego kolejnego okrążenia. Tutaj taka ważna wskazówka, jeżeli nabraliście na rękaw w całości już licząc liczbę nieparzystą, to w tych właśnie pierwszych rzędach redukujemy sobie to oczko, aby była liczba parzysta. I w drugim rękawie pilnujcie, aby tych oczek było tyle samo w tych pierwszych rzędach przerabiania rękawa. A teraz tutaj dojechaliśmy do miejsca, gdzie mamy tak około 4,5 cm i będziemy robić pierwsze takie ważne zwężenie. Jedno oczko na prawo, a potem 2 oczka razem na prawo. Powtórzmy jeszcze raz, czyli mamy tutaj jedno oczko na prawo, kolejne 2 przerabiamy na prawo, wbijając się prawym drutem pod tymi 2 oczkami. I teraz przerabiamy dalej ten rząd, aż dojedziemy do 2 oczek przed naszym znacznikiem.
takie zwężenia będziemy robić tak co około 4,5 cm. Tutaj jesteśmy po prawej stronie znacznika i zdejmujemy 2 oczka na prawy drut, ale od dołu, czyli je przekręcamy i oba dopiero wtedy przerabiamy na prawo. Jeszcze raz. Mamy teraz 2 oczka przed znacznikiem, jesteśmy po prawej stronie znacznika. Jedno oczko zdejmujemy, drugie oczko zdejmujemy, lewy drut wkładamy pod spód i przerabiamy oba oczka na prawo. Tak wygląda zmniejszanie, bądź inaczej mówiąc redukowanie oczek na lewo od znacznika i na prawo od znacznika. Tutaj mam taki znacznik dodatkowy, gdzie zaznaczam sobie, zahaczam za to oczko ostatnio zredukowane, przekładam znacznik główny i przerabiam kolejnych 4,5 cm i robię kolejną redukcję. Tu już mamy rękaw po 9 redukcjach. Ma taką około 42 z małym haczykiem centymetrów. Natomiast część rękawa tutaj od góry ma 61 centymetrów, tak żebyście wiedzieli, 61. I kiedy mamy już taką długość naszego rękawa, pora na zmianę drutów, czyli teraz z drutów 5 mm przechodzimy na 4 mm i przerabiamy jeden rząd na prawo drutami 4 mm. Jeżeli nie mamy takich drutów wykręcanych, to po prostu drutami innymi 4 mm przerabiamy ten rząd i zmieniamy druty. Tu mam akurat jedno zmniejszenie mojego rękawa, to około 4 rzędów temu i zaczynam ściągacz. Jedno oczko robimy na prawo, jedno oczko na lewo, ściągacz 1 na 1. Robimy tak przez około 2 cm, tak mniej więcej, żeby było podobnie jak to, co mamy na przykład w dekolcie. Tutaj jedno oczko mi się rozdzieliło, więc musiałam je poprawić i robimy tak kilka rzędów tym ściągaczem. I teraz będziemy zamykać te oczka. Tak powinno to mniej więcej wyglądać. Jeżeli oczywiście chcecie ten ściągacz mieć szerszy, to możemy sobie tutaj ten rękaw wydłużyć. Dla mnie to jest wystarczające, więc zdejmuję ten znacznik i będę zamykała teraz te oczka. A robimy to w taki sam sposób, jak robiliśmy to przy wykończeniu całego tułowia. Więc jeżeli ktoś tutaj trafił na ten odcinek, to zapraszam do części pierwszej i części drugiej, jak zrobić cały ten sweter. A jeżeli w ogóle Wam się podobały te 3 części tego sweterka, to zapraszam, subskrybujcie, piszcie w komentarzach, dzielcie się informacjami, jak Wam się w ogóle pracowało z tym wzorem i na tej włóczce. Będzie mi miło, jak mnie otagujecie na social mediach, chwaląc się swoim arcydziełem. Gratuluję, wykonaliście kawał dobrej roboty.